This hit goes out to you, Mr. Wick. Kiedyś było mnóstwo żartów o Chucku Norrisie. Wiesz, Chuck Norris szybciej stoi niż ty biegniesz, tylko on potrafi kopnąć prawą nogą z lewego półobrotu i tak dalej, i tak dalej. Ale im dłużej oglądam filmy o Johnny Wicku, to mam wrażenie, że już niedługo będziemy właśnie te same żarty opowiadali, ale o Johnny Wicku. Bo to, co dzieje się w czwartej części, to jest po prostu kosmos, naprawdę. Ja wychowany na kinach kopanych, filmy VHS, lata 80., 90., wiesz, Cynthia Rothrock, Billy Blanks, Matthias Hues i tak dalej. No rzeczywiście oglądam taki film i to jest jak dla mnie kwintesencja właśnie tego wszystkiego. Tutaj widzisz zresztą z tyłu zwiastun, nie będę omawiał fabuły, nie potrzeba. Wiadomo, że jest to kontynuacja tego, co się wydarzyło w trzeciej części. Keanu Reeves, no rzeczywiście chyba sobie wziął do serca trzecią część, nie była ona inaczej, była ona dobra, ale Keanu, tak, to mniej więcej był tak wagowo jak ja. Tutaj rzeczywiście przypakował 12 tygodni. Trenował sztuki walki, jazdy samochodem, żeby to rzeczywiście wszystko wyglądało dobrze, sensownie i ciekawie. No i tak oczywiście wygląda, bo zacznę może od rzeczy oczywistych. Chad Stahelski, czyli reżyser tejże, no i pozostałych części, ostatni raz wszedł za kamerę, powiedział, że już do kolejnych części już nie, dziękuję bardzo, on w tym momencie ma inne projekty i za coś innego się bierze, ale on był chociażby kaskaderem, zastępował Keanu Reevesa w Matrixach, więc wiedział dokładnie, jak to ma wyglądać technicznie, więc powiem, wyważę otwarte drzwi. Walki wszelkiego rodzaju to jest po prostu dla mnie poezja, to jest balet i to nieważne. Naprawdę nieważne, czy mówimy o tym, że Keanu Reeves, przepraszam bardzo, John Wick bije się wręcz, czy używa mieczy, czy frageracha. Tak, tylko tak powiedziałem, żeby przycwaniakować, że tak, czy tam też coś fantazji, czy ma w ręce karabin, pistolet i tak dalej, nieistotne jest. To po prostu wszystko wygląda pięknie, jest rzeczywiście wycyzelowane, no cały czas podpiera się oczywiście albo Aikido, albo Aikibudo, to już musisz obejrzeć sam i zobaczyć, jak to wygląda. Wszelkiego rodzaju walki są piękne. No, oczywiście jest to brutalnie zrobione, krew się leje na prawo i na lewo i nieważne czego on używa, tutaj jest dosyć konkretnie i tak jak w poprzednich częściach spotykaliśmy się z różnego rodzaju brońmi w różnego rodzaju miejscach i tak dalej, no to rzeczywiście tutaj Keanu Reeves pokazuje, proszę bardzo, tutaj będzie i jeszcze więcej. Bardzo dużo mamy tutaj azjatyckiej kultury, można by rzec, bo rzeczywiście prawie cały pierwszy akt rozgrywa się w Osace i tak dalej, dokładnie będziesz oglądać, będziesz wiedzieć, ale rzeczywiście wycyzelowane jest to naprawdę pięknie, super. Wiem, że się powtarzam, ale to jest akurat świetna sprawa. Kompozycja kolorystyczna, oj, to jest coś, zresztą widzisz tutaj moje ulubione niebieskie, połączenie niebieskie z pomarańczowym, to wygląda bardzo dobrze. Widać, że od strony technicznej, od strony akcji Stahelski odrobił zadanie na 6 z plusem, czy nie wiem, jakie tam ci oceny daje, napisz mi w komentarzu, czy coś się zmieniło. Jak ja chodziłem do szkoły, to było 2,5, ale to było dawno temu, więc rzeczywiście technicznie ten film bardzo mi się podoba. Fabularnie tu też się rozbudowuje oczywiście to całe uniwersum, bo no powraca oczywiście John Wick, siłą rzeczy, powraca Winston, powraca po raz ostatni? Nie, po raz przedostatni. Tak, po raz przedostatni powraca Haron, no niestety kilka dni temu zmarł. Tutaj uwaga, coś zdradzę, nie pojawia się po raz ostatni w roli recepcjonisty, że tak powiem. Okazało się, że kręcą, a właściwie w tym momencie już trwają fazy postprodukcyjne do filmu Ballerina, który jest tak zwanym spin-offem właśnie Johna Wicka i tam również się pojawi on, tam również się pojawi Winston, czyli Ian McShane, a także tam pojawi się również Keanu Reeves jako John Wick, Anjelica Huston i tak dalej. Film się zaczyna z wysokiego C i widać bardzo dobrze, że Stahelski rewelacyjnie czuje kino akcji, bo podoba mi się jak dozuje nam emocje, no bo gdybyśmy tak naprawdę przez ponad 2 godziny cały czas mieli akcja, to tak po kilkunastu, może po 20 minutach byśmy się już znudzili, bo rzeczywiście tego byłoby za dużo, a ten film jest w myśl zasady więcej, mocniej, głośniej i tak to rzeczywiście jest, ale mamy fajną arytmię, czyli dosyć konkretna scena akcji po to, żeby na przykład przenieść się gdzieś indziej albo powiedzieć, żeby nam twórcy powiedzieli, ok, no to teraz musi stać się to i to, albo musi zginąć ten i tak dalej. Więc ta arytmia jest bardzo dobrze zachowana, przy tym te sceny walki, one nie są na tyle długie, żeby nużyły. One są bardzo, jak już mówiłem wcześniej, bardzo widowiskowe. W sumie John Wick to jest jakiś w tym momencie nadczłowiek, bo takie rzeczy, przez które on przechodzi i on cały czas żyje. Oczywiście ten film jest bardzo przerysowany. Tak jak Sly Stallone ze Schwarzeneggerem i tak dalej, całą tą ekipą, kręcąc filmy z cyklu Niezniszczalni, składał ukłon latom 80, 90 właśnie kinu kopanemu na VHS-ie. Tak tutaj rzeczywiście jest to zrobione podobnie, tylko jest przerysowane, ale dodatkowo, co jest mocnym punktem,
jest poczucie humoru. Bo rzeczywiście nie jest to główny aspekt... Bo oczywiście humor to nie jest główny aspekt tego filmu. Wiadomo, że to ma być naparzanka, ma być zadyma, a to, że pojawi się tam jakiś żart co kilka minut, kilkanaście, to w porządku jest, ale to jest dobra odskocznia od tego, żebyśmy rzeczywiście, no może nie zwariowali, ale żebyśmy rzeczywiście nie znudzili się tym całym tematem. Poruszamy się po całym świecie, naprawdę. Jest i Francja, jest i Osaka, oczywiście jest Nowy Jork i kilka innych fajnych miejsc, więc nawet pojawia się, to mi się akurat w sumie bardzo spodobało, jeszcze nawiązując do humoru, pojawia się Klaus. Jestem Klaus. Będziesz widzieć, będziesz czaić, ogarniać, o co chodzi. Rzeczywiście jest to fajne oczko puszczone do fanów. I oglądając ten film, upajałem się nim. Rzeczywiście jest to przyjemność, naprawdę przyjemność oglądać ten film. W warstwie fabularnej oczywiście, że tak. Nasze uniwersum się rozwija i to jest coś dobrego, coś pięknego. Już w tym momencie powiem, że John Wick 5 powstanie. W tym momencie już jest w fazie preprodukcji, więc Keanu Reeves co najmniej 2 razy jeszcze powróci do roli Johna Wicka. Jak już mówiłem wcześniej, Ballerina już jest nakręcona i teraz jest w fazie montowania, udźwiękawiania i tak dalej, a John Wick 5, no bo ta część już zarobiła rzeczywiście dosyć fajne pieniądze, więc stwierdzono, że w porządku. Nie wraca oczywiście Chad Stahelski, czyli reżyser pierwszych 4 części. On w tym momencie mówi, że ma jakieś inne projekty do ogarnięcia. Nawet aktorsko ten film jest cudowny. Okej, w porządku, wiadomo, wraca Ian McShane, wraca Lawrence Fishburne, cała ta ekipa, ale pojawia się facet, którego dawno nie widziałem rzeczywiście w żadnym porządnym wysokobudżetowym filmie, czyli Clancy Brown. A pierwszy raz zetknąłem się z tym gentlemanem przy okazji filmu Nieśmiertelny. Tak, pierwszej części z Christopherem Lambertem, więc to było dawno temu. Później oczywiście Skazany na Shawshank i nagminnie to jest, jeżeli mnie pamięć nie myli, głos Lexa Luthora w animacjach DC. Więc rzeczywiście powraca wielu dobrych, ciekawych aktorów. No tylko nie będę oczywiście wszystkich wymawiał. Skarsgård. Ten jego francuski akcent jest rzeczywiście bardzo, jak dla mnie oczywiście, denerwujący. I to tylko sprawia, że jego postać jest jeszcze bardziej nielubiana. No, domyślam się, że to był celowy zabieg. Proszę bardzo, oglądamy go i no to jest postać, którą mamy nie polubić, mamy jej nie kochać, mamy po prostu czuć do niej antypatię i tak rzeczywiście jest. Więc jak najbardziej ja się z tym wszystkim zgadzam. Mówiłem wcześniej, że wiele ukłonów jest do fanów, do osób, które rzeczywiście kochają ten gatunek. Jednym z chyba z największych jest ukłon w stronę filmu Warriors, gdzie fabuła jest bardzo podobna do tego, co widzimy w Johnie Wicku, ale między innymi scena z DJ-em. Nie będę zdradzał nic więcej ogarniać, zresztą na zwiastunie widać DJ-a i to, co się dzieje właśnie w filmie Warriors, bardzo jest podobna fabuła i Stahelski sam powiedział, tak, to było celowo, to było rzeczywiście zamierzone, tak to się miało wszystko wydarzyć, bo gdyby tak naprawdę potraktować ten film poważnie, a film sam siebie bardzo poważnie nie traktuje i to jest jeden wielki plus, no to rzeczywiście byśmy się zastanawiali po 5 minutach, ale o co chodzi, jak to jest w ogóle możliwe, co tutaj się dzieje i tak dalej. Sceny walki, jak mówiłem, są bardzo przesadzone, ale rzeczywiście zabiegi, chwyty, jakie on tworzy, jest taka jedna, właściwie dwie są takie bardzo ważne walki, gdzie reżyser całkowicie wycisza, wyłącza muzykę. Nie ma nic, tylko efekty dźwiękowe. Czyli jak tam powiedzmy ludzie strzelają, uderzają mieczem o miecz i tak dalej. Są takie dwie rzeczywiście sceny. Oczywiście one są bardzo ważne dla całego filmu, ale to sprawia, że dokładnie, to jest łopatologiczne niby wytłumaczenie, ale to nam sprawia, że jako twórca mówi, patrz, to jest bardzo ważne. Kolejną świetną sceną jest oczywiście, kiedy pojawia się nasz jeden z bohaterów, jest niewidomy, no i jest zagrany utwór, piosenka, temat muzyczny, jak zwał, tak zwał. Ja miałem takie wrażenie po odsłuchaniu tego tematu muzycznego w tym filmie, że okej, w tym momencie wiem, że z niego będzie kawał skurczybyka, on będzie rzeczywiście twardzielem, pokaże, gdzie raki zimują. Okej. Nie pomyliłem się? Albo pomyliłem się? To już sama zobaczysz, albo sam zobaczysz, oglądając film. Jak dla mnie oglądanie tego filmu Jak dla mnie oglądanie tego filmu to była czysta przyjemność, bo w pewien sposób Stahelski, chciałbym powiedzieć, zmienił zasady, ale nie zmienił zasady, bo dobrze wiesz, że wiele serii właśnie, kiedy już tam trafiają się na 4., 5., 8., 45. część, stwierdzają, ok, no to my zmienimy zasady i my jako fani nie jesteśmy tego wielkimi fanami.
powiemy sobie, w ogóle takich rzeczy nie lubimy, a tutaj Stachelski powiedział, ok, to ja może nie zmienię zasad, tylko je troszeczkę nagnę, zmodyfikuję i pokażę, że również podążając w innym kierunku można to wszystko dobrze poprowadzić, więc jak najbardziej polecam ten film, to jest zdecydowanie bardzo dobre kino akcji, dzieje się mnóstwo, bardzo fajnie. Czy będzie kolejna część? No już mówiłem, że będzie kolejna część, bo zaczęli już 5 produkować, aczkolwiek gdyby stwierdzono, ok, kończymy na Johnny Wicku 4, dziękuję bardzo, zresztą taki był pomysł oryginalny, że gdy pierwsza część powstała i zaczęła odnosić sukces, stwierdzono, ok, robimy 3 części, będą tylko i wyłącznie 3 części, będzie trylogia, no ale potem się okazało, że będziemy powiększać uniwersum, no bo w tym momencie, skoro już powstanie balerina i tak dalej, no to wiadomo, że to będzie rosło. I gdyby ta seria zakończyła się po tym filmie, byłbym bardzo zadowolony, rzeczywiście, bo akurat zakończenie jest takie, można spokojnie pociągnąć temat dalej. No i twórcy mają oczywiście taki pomysł, skoro kontynuują tę serię, ale równie dobrze ten film mógł być zakończeniem serii i byłoby to bardzo dobre zakończenie. Więc nic, tylko polecić. Mam tutaj zanotowanych kilka scen, które bardziej mi się wyróżniały od innych. Jedna z nich to scena z bębnem. Kiedy na tym bębnie pojawia się krew, jakkolwiek by to głupio nie zabrzmiało albo dziwnie, bardzo poetycko i pięknie wygląda ta scena. Będziesz ją oglądać w filmie, będziesz dokładnie wiedzieć, o co chodzi. Kolejna scena, która mi się podoba, to jest scena z nożem i z ręką. Tak, było takie orzesz de balance. No, rzeczywiście robi ta scena z nożem wrażenie również. Ogarniesz dokładnie co i jak, kiedy będziesz oglądać film. Również sceny z wykorzystaniem wody. Bardzo mi się podobało, jak to było zrobione. Rzeczywiście chyba dawno albo w ogóle nie widziałem w ten sposób, żeby potraktować wodę. Tutaj się udało. A scena ze schodami, no to już jest kwintesencja i powiem tak, Stachelski był kaskaderem, wie dokładnie jak to się je i to, co tutaj zobaczyliśmy w tym filmie odnośnie schodów, ja troszeczkę może więcej wiem akurat Keanu Reeves albo Stachelski, któregoś z nich w każdym razie obserwuję na Instagramie i tam wrzucali co jakiś czas filmiki, jak sceny powstawały, więc dodatkowo wiem, scena ze schodami jest niesamowita. Naprawdę to, jaką tam kaskaderzy wykonali robotę, to jest coś pięknego rzeczywiście, to jest ten film w warstwie technicznej, to jest majstersztyk. Oglądając ten film nie można być niezadowolonym, jak on wygląda, jak on zrobiony, kolorystycznie jest pięknie, muzycznie również, więc technicznie ten film jest dopracowany na tipes topes, nic, tylko weź, idź i oglądaj. I am Klaus.